Dzień dobry, ranek już nastał. Zatem, tak jak Wam w poprzednim odcinku obiecywałem, ruszamy do kolejnego kraju, do kolejnej destynacji. Zapraszam do oglądania, a jeśli coś Was ominęło, to już na samym początku zapraszam Was do poprzednich materiałów z całej serii po Azji Południowo-Wschodniej. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, lecę na Filipiny i na lotnisku cofnęli mnie, ponieważ muszę mieć bilet wylotowy z Filipin. Ja mam wylotowy z Singapuru, bo z Filipin jeszcze nie wiem, jak sobie ułożę plan, nie? No i muszę teraz kupować bilet wylotowy z Filipin. Jeszcze to muszę tak pozakładać, żeby to było tak, żeby się wszystko spięło, nie? Przylot do Singapuru i tak dalej, i tak dalej. A już Wam mówię, gdzie jeszcze będziemy. No właśnie, będziemy jeszcze w Singapurze, ale to za kilka ładnych odcinków. Z rana jeszcze trzeba wypić herbatkę, zjeść coś tam mam kupione, jakiegoś croissanta, a herbatę zamawiam na lotnisku i herbata kosztuje mała 30, duża 33. Kawa 56, na przykład duża, jakaś cappuccino 59, americano 45. Oczywiście musi być dla bogów dary. No i tu również można kupić croissanty. Takich stoisk jest mnóstwo tutaj, jak wejdziecie po odprawie paszportowej. Wejście do Cebu Pacyfik, bo takimi liniami lecę, rękawem. Fajnie. Być może wszystkie tutaj obsługują loty rękawem. Ale chcę Wam jeszcze powiedzieć o pogodzie, którą miałem. Ani razu nie padało w ciągu dnia. Natomiast doszedłem do lotniska i później patrzę, że coś pokropiło. Pokażę Wam, jak Cebu Pacyfik wygląda w We are środku. about to close the main cabin door. All ground personnel, please disembark now. Cabin crew, stand by. Ładowanie nawet telefonu. Moi drodzy, pierwszy raz mam tak, że odchodzimy na drugi krąg. Samolot został przyziemiony, dotknęliśmy pasa i w momencie poszedł do góry. Nie czułem żadnych ruchów powietrza, żeby coś było nieskorygowane. Być może coś się wydarzyło na lotnisku, że musiał szybko go dźwigać. Ale jak to widzicie czasami na różnych filmach, jak odchodzi na drugi krąg, że już do góry, to słuchajcie, to tu poszedł. Wow. No i będziemy robić drugie podejście pewnie. Nie wjechałem na razie na Filipiny, bo chyba nikt Wam o tym nie mówi, że musicie taką arrival, taki travel, coś takiego wypełnić. Tak samo jak w Malezji. Ale w Malezji, jak wychodzisz, to jest kilku ludzi, są QR-kody, jest to zorganizowane, że jak nie wiesz, to Ci pomogą, cyk, cyk, cyk. Tutaj mają Cię w dupie na Filipinach. Odesłała nas pani, mnie wywaliło z tej aplikacji, no bo zacząłem to robić. Tu są pytania, słuchajcie, przeróżne. Wypełnia się to, jeżeli to pierwszy raz robisz, no to dobre 15-20 minut.
Wywaliło mnie z aplikacji i poszedłem do pani, ja mówię, kto mi może pomóc? A, to tam idź, tam ktoś ci pomoże, tam są ludzie, którzy ci pomogą. Ale gdzie oni są? Pytam pana, a on mi mówi, wypisz sobie mail. To ja wiem, ale to, że to nie działa, że mają niestabilny internet, że turyści mają z tym problem, oni mają to w dupie. Taki początek jest Filipin. Stoję przed punktami, nagrywam sobie tam w tle siebie, a facet już wychodzi na mnie, że nie wolno nagrywać. Oczywiście, że ja ich nie nagrywam, no przecież to wiem. Słuchajcie, oni tu są posrani. Posrani. Zobaczymy, ile tu chcą za dolek. 56,92. Na razie nic nie wymieniam, bo lecimy dalej oficjalnie. A nawet wam wyjdę, a proszę bardzo. Oficjalnie witam na Filipinach. Tak sobie wyobrażam Manilę. Trochę chaotyczną, głośną, ale ja tutaj nie zostaję. Ja stąd uciekam. Jednak nie. Idę na autobus. Wracam autobusem do domu. Terminal numer 2. Do takiego muszę się dostać z przylotów. Trzeba podejść do takiej budki, powiedzieć chłopu numer lotu. On to wpisuje na kartce. No i będzie się czekać na autobus gdzieś tu. A, i jeszcze tacy chodzą i zaczepiają was, że oni was podwiozą, nie? Za jakieś tam ichniejsze. Uważajcie wszędzie na tych oszustów, za naciągaczy. No ja też staram się, wiecie, czasami mnie mogą wykolegować, ale staram się być ostrożny na to. Taki autobus przewozi was z terminala numer 3 do terminala numer 2 i numer 1. Sympatyczny człowiek, pomoże w walizkach. Powiedział, skąd później odjeżdża. Jakbym tu znowu przyleciał i trzeba by było przesiąść się, więc wszystko gitarowa. Port lotniczy w Manili, ale to nie koniec jeszcze tej podróży do miejsca docelowego. Przesiadam się tutaj na kolejny samolot i lecimy na Palawan, wyspę Palawan, dokładnie do miejsca Puerto Princesa. Już powoli na koniec dnia witam was w Puerto Princesa. Jesteśmy na Filipinach docelowo. Wow, jest ciepło, jest fajnie. Wszystko jak ma być. Standardowo nie mam hotelu. Idę szukać czegoś do spania, zmienić hajs, kupić kartę SIM. Taki standard u mnie w podróży. Pierwsze wrażenia na lotnisku? Brak jakichkolwiek naganiaczy. Czy z taksówek, czy z karty SIM. Nie było żadnego problemu, nawet tutaj policja na lotnisku, czy może jakaś ochrona kieruje tym wszystkim, żeby tam gdzieś trajcykle albo coś takiego nie jeździły. A tu bardzo proszę, już wam pokażę. Może jeszcze taki bonus dla was, dla tych, którzy się tutaj wybierają, to kurs dolara jest tutaj słabszy niż w Manili. Na lotniskach mówię, lotnisko do lotniska. I od razu wychodząc z lotniska napotykam się na ruchliwą drogę. O, już jakieś jeepneje. Transport lokalny. Bez problemu tutaj wypożyczycie samochód, czy hello, czy
skuter zaraz jak wyjdziecie z lotniska, ale ja dzisiaj tego nie uczynię, dopiero jutro, ponieważ bardziej chcę rozeznać rynek, jeśli chodzi o ceny. Hello guys! Hello. Hello! Śniadanie jest podane. O, nazwa pokoju. Czy tutaj się wychodzi? Tak, tu się wychodzi. Ok, na zewnątrz taki tarasik. Ale może w środku zjem. Zobaczymy, jak to śniadanie będzie wyglądać. I czas rozpocząć dobrym śniadaniem. Czy dobrym, to się okaże. Herbatę sobie taką większą zamówiłem. Mam jakiegoś omleta, pancake'a, no i owoce. No i to tyle. Smacznego Wam życzę. Idę się rozejrzeć po dzielni, a za chwilę jeszcze na śniadanko. No i będziemy ogarniać dzisiaj motocykl, no i kartę SIM, bo trzeba by było ruszyć gdzieś dalej, a bez tego ani rusz. Filipiny są trudne. Na ten moment ze wszystkich krajów, które odwiedziłem w Azji Południowo-Wschodniej, są najtrudniejsze. Na samym początku, być może później będzie łatwiej, ale taka prosta rzecz. Kibel na lotnisku. No jest, ale papieru toaletowego nie ma. Jest sikawka. No dobra, no ale jak sobie sikawką sikniesz w dupsko, to trzeba jeszcze je wytrzeć czymś, nie? Na lotnisku. Ja już nie mówię gdzieś tam w centrum, o mój Boże. Ale na lotnisku nie. A dlaczego, Panie Mietku, znowu jesteś na lotnisku? Ano dlatego, że mam niedzielę tutaj i chciałem zmienić kasę i w niedzielę nigdzie kasy nie zmienisz. Wszystko pozamykane. Ja szanuję taki temat. Jest niedziela. Mają zamknięte. Ok. I dlatego przyszedłem na lotnisko. Jeszcze taka podpowiedź odnośnie tej kasy wymiany. Nie ma problemu ze starymi $100, czyli zielonymi, nie kolorowymi. Pokój, który miałem, wygląda tak. Jest klimatyzacja. Widok taki, czyli nie od strony ulicy, tylko ogrodu. No i łazienka. Za pokój zapłaciłem 2800 peso wraz ze śniadaniem, które już widzieliście. Opuszczam, to się nazywa Casa Bellina. Casa Bellina, o. Tam jest jeszcze Casa Bellina. Czym opuszczam? Wypożyczyłem taką furę. Co ważne, ma na bagaż, ma na telefon uchwyt, no i jest trochę wyższy, bo po tych filipińskich drogach różnie to może być. Kawałek przejechałem i powiem Wam, że no trochę inaczej się prowadzi niż skutery. Inną trakcję ma, jednak te opony no trochę inaczej to idzie po asfalcie. No, ale kwestia przyzwyczajenia, mam nadzieję. Dobra, ruszamy w drogę, zapinam bagaż i wio. Pierwsza przymiarka do takiego załadowania bagażu. Zobaczymy, jak po tych drogach, jakie będą wstrząsy i co się z tym stanie. Najwyżej później poprawimy albo kupimy jeszcze jeden pas. Taki dostałem od wypożyczalni. How are you? I'm fine. Very friendly guy and helpful. Thank you so much. Thank you so much, sir. Be safe on your travel. Have a good day. Thank you. You too. Bye bye. Bye, sir.
końcu ogarniam kartę SIM. Tutaj pani już ma mój paszport, mój telefon. Ogarnię kartę SIM. Takie cudeńko kosztuje 70 peso. Na lotnisku 650. Ale tam są jakieś gigabajty na tym lotnisku, a tutaj jest tylko, jak widzicie, 5 gigabajtów i trzeba sobie doładowywać tę kartę, podając numer telefonu w dowolnym sklepie, jak to oni określili. No zobaczymy, jak to będzie funkcjonować ten dowolny sklep. Ale pani również mi to zarejestruje, tę kartę, zatem myślę, że dobra cena. A jeszcze takie mają jakieś tu gadżety. Ale pomocni ludzie, bardzo życzliwi. Moi drodzy, żeby załatwić tutaj cokolwiek, to jest lot w kosmos. Kupiłem SIM kartę w jednym sklepie, zarejestrowała mnie pani, pokazywałem już wam. A teraz musiałem przyjść do kolejnego, by ją doładować. Już wam pokażę. O, ja sobie siedzę na takich stołkach, bo tam już pani wzięła kasę, powiedziałem jej, wybrałem ofertę, powiedziałem jej co chce. Dalej jest okienko, tam to ktoś musi klepnąć, doładować i dopiero będą mnie wołać. No i kazała sobie pani usiąść, no i siedzę i czekam. A, zapłaciłem za 24 giga na 30 dni 300 peso. No i co? No i to, że się nie udało doładować, bo trzeba czekać 24 godziny na rejestrację karty. No i co tam, kurde. No i pani, thank you so much, pani mi poradziła taką. Więc wszystkie cudaki, które polecacie tą poprzednią kartę na YouTubie, puknijcie się w głowę, ok? To macie tak od pana Mietka, bo nie da rady doładować. Chyba że macie jakiś inny sposób, to wtedy ja się puknę w głowę. Ale powiedzcie jaki, tak prosto i uczciwie, ok? Dobra, pani mi poleciła tą kartę. Ładuję już to, będziemy rejestrować. Mam nadzieję, że w końcu się uda. Przyszedłem do dziewczyn wymienić pieniądze. Kurs jest taki 5, 6, 7 i to jest ogólnie kurs na całej wyspie za dolary. Ale spotkałem fajne dziewczyny. Hello. A te mnie tam zaczepiają. Hello. No. Słuchajcie, ja się zrywam, bo wiecie czym to grozi. Widzimy się później. Nactabon. Dosyć imprezowa plaża. Troszkę białych, troszkę lokalsów. No i impreza trwa. Tam są takie zadaszenia, na których się robi imprezy. Można sobie wynająć coś takiego. No i cyk. Hello. Znajomi z Filipin. Znamy się od 30 sekund. Moi drodzy, na Filipinach jest trudno. Jest godzina 21. Gdzie wjadę do hotelu, tam albo jest nieposprzątany pokój i jakby mają, wiecie, wyrąbane na to. Znaczy mówią, wyrąbane, przepraszam, oni są bardzo uczynni, także oni pomogą i tak dalej. Pokój będzie za godzinę. I to za 2000 peso. Czasami z klimatyzacją, czasami bez. W zależności. Siedzę teraz u dobrych ludzi w restauracji, bo przyjechałem gdzieś, nie wiem gdzie jest. No i pokazali mi pokój. Ciepło to jak w piekarniku. Mówią, że jest ten wentylator, nie? Puścili mi go, on buczy. No jak będę przy tym spał? No nie da rady. I tak naprawdę nie wiem co robić.
Najlepiej bym się wyrąbał na plaży i tam spał. Tylko nie mam namiotu. Tak wam się chciałem pożalić i pozdrowić wszystkich youtuberów, którzy z Filipin ogrywają i nie mówią o takich rzeczach. Nie mówią. Słuchajcie, ja trochę tych filmów gdzieś tam oglądałem i jakby Filipiny są ładne, na pewno, ale nie są warte, na ten moment nie są warte tych pieniędzy. Moi drodzy, wziąłem ten pokój, bo już jest późno. Pokój z wrzeszczącym. Zresztą ja wam puszczę. Czekajcie. Zobaczcie, co się dzieje. O, tak? Ja mam przy tym spać. A ja wam pokażę. Widzieliście, jak on fajnie rusza? Jak się wszystko trzęsie? Dobra, nieważne. Jest wiatrak, ale klimatyzacji nie ma. Nie będę się tu znęcał zbytnio. No i co? Są ręczniki, ale ja wam parę perełek tutaj pokażę. Ile jeszcze zapłaciłem, nie wiem, ale około 1400 peso. Jest kibelek, wszystko. Jest umywaleczka. Ok. Jest prysznic. Jest polewajka. I teraz jest pytanie takie. Czego tu brakuje? Jest prysznic. Jest pokrętło. Jest drugie pokrętło. Tylko że tu jest zimna woda i tu jest zimna woda. Dla bardziej uważnych powiecie, no panie Mietku, ale przecież coś pan kombinujesz, bo przecież tu jest ciepła i zimna, nie? Bo tu się kręci. Już wam pokażę jak to. Ja to musiałem wszystko obczaić. No to teraz jak to jest podłączone? Cyk! O! Z jednej rureczki 2 wężyki idą do baterii. To tak dla budowlańców, a nawet nie dla budowlańców, kto ma minimalne pojęcie o tym, to powinny wychodzić 2 rureczki i 2 wężykami być podłączone ciepła i zimna woda. Moi drodzy, w moim umyśle to się nie mieści, żeby w XXI wieku, gdzie są możliwości, bo można teraz beczkę wystawić i ona się sama grzeje, nie? Tylko doprowadzić i już, jeżeli się wynajmuje ludziom cokolwiek, za pieniądze. Ale to nie na Filipinach, moi drodzy. Pozdrawiam wszystkich youtuberów, którzy mówią, że Filipiny są wow. Odpowiedzcie mi teraz, gdzie jest to wow tutaj? Bo wy myślicie tylko o plażach. No to mówcie ludziom również te rzeczy, które są zacofane co najmniej 50 lat. A zresztą niech sobie mówią jak chcą. Zapraszam was na mój kanał. Zawsze u mnie pełna pikanteria tego, co jest naprawdę. A nie jakie to piękne plaże. No i co na tych plażach? Będziesz spał? A jak będziesz musiał się odlać albo zjeść, to gdzie to zrobisz? Ja już nie mówię o spaniu. Dziękuję za dzisiaj. O, panie Mietku, jaką pan masz fryzurę. Dziękuję za dzisiaj. Do następnego odcinka z Filipin. Trzymajcie się. Cześć. Bonus dla tych, którzy jeszcze zostali. Jest lampka nocna, nie? Jest kontakt. Dziwi was to, że to nie świeci? Mnie już nie. Pewnie zapomnieli podłączyć kabelków. Hej. Taking turns, not a lesson learned. Who'd imagined I would crash and burn?